Witam was, słuchajcie, dzisiaj wybrałem się z Robertem i z jego Cadillaciem, który stoi nam tam w tle na sesja zdjęciowa, sesja motoryzacyjna. Obiecałem wam taki odcinek, że wam nagram na temat fotografii motoryzacyjnej. Dzisiaj mamy mega okazja, bo z Robertem bardzo lubimy dobre projekty robić. Słońce nam się już chowie za budynkami, nie ma niepotrzebnych jakichś tutaj mocnych, że tak powiem, refleksów. Miejsce dzisiaj, tutaj mamy lofty na hucie Kościuszko dawnej. Także też mega fajny klimacik tutaj, jak zresztą będziecie mogli później zauważyć, jak już możecie zauważyć, za co też dziękujemy tutaj Loftom Kościuszko za udostępnienie tego miejsca. Także za chwilę się bierzemy za rozpoczęcie sesji z tą piękną bestią z tyłu. Oczywiście podczas sesji będę wam mniej więcej pokazywał, co i jak tutaj będziemy wykorzystywać, bo zaczynamy teraz, jak jest jeszcze światło naturalne, ale też będziemy robić trochę zdjęć, jak będzie już ciemno, będziemy wykorzystywać światło LEDowe, czyli tak zwany light painting, wszystko będziecie widzieć na kadrach, także co, zaczynamy? No to dobra, lecimy robić zdjęcia i widzimy się za chwilę w pierwszym ujęciu. Dobra, słuchajcie, tu zrobimy sobie teraz pierwsze ujęcie. Oczywiście pamiętajcie, w fotografii motoryzacyjnej dosyć istotny jest filtr polaryzacyjny. Pomaga nam on tutaj ogarnąć właśnie jakieś odblaski na samochodzie, niepotrzebne odbicia. I pierwszy kadr zrobimy sobie taki klasyczny tutaj za ściany. Takie amerykańskie trochę ujęcie. Zrobimy sobie go w poziomie. 2 kliknięcia i zrobimy sobie go jeszcze w pionie. W pionie mamy teraz trochę inaczej te ujęcie, ale też według mnie wygląda dosyć fajnie. O, tutaj sobie polara trochę przekręcimy. Ustawienia w takich fotografii motoryzacyjnej zależą od efektu, który chcecie osiągnąć, pamiętajcie. Ja bardzo lubię przysłona f2.8, bo daje nam takie połączenie plastyki z ostrością odpowiednią i oszcza zawsze na ten najbliższy siebie punkt, czyli w tej sytuacji jak widzicie na przebitce tak zwanej POV, na ten bliższy mnie reflektor, czyli lewy, z mojej perspektywy. I wtedy mamy ostrość po prostu w tym najważniejszym punkcie. Dobra, tu będziemy mieli pierwszy kadr zrobiony. Dobra, słuchajcie, zrobimy teraz taki jeszcze kadr tutaj. Musimy go zrobić z niskiej perspektywy z prostego względu. W tle mamy jakieś tam auta postawione. No a też nie bardzo mamy możliwość i też nie chcemy być niegrzeczni i te auta gdzieś tam szukać, żeby ich wywalać z tych miejsc. Także zrobimy sobie taki klasyczek. Tu nam fajnie w tle robią robota te drzewka plus te budynki industrialne. I po prostu do takiego auta mi to mega fajnie pasuje. Taki klimacik. Trochę my się tu ten filterek poprawili. Ostrość oczywiście trafiono jak należy. Zrobimy sobie to jeszcze teraz ten kadr z takiej perspektywy. O, coś takiego. Jest spoko, poprawimy sobie troszeczkę tutaj. Aha, o, i to będzie spoczko opcja tutaj. Raz. 2. Sami możecie zobaczyć i przyznać, że Cadillac od Roberta to jest jednak dobra maszyna i zawsze robi robota na zdjęciach, także ja lubię sam sesję akurat z Cadillaciem. O, zrobimy sobie tu jeszcze takie ujęcie teraz z tą ścianą fajną w tle. Na pierwszym planie mamy tutaj kawałek tego drzewka, którym już w tle nic nie przeszkadza, jak to się go do. O, troszeczkę się ściągniemy odblaski z boku. Tym razem wyoszcza gdzieś na okolice lusterka, bo mamy płaszczyznę odpowiednio. I jak najbardziej możemy tutaj sobie pozwolić na wyostrzenie mniej więcej w okolice lusterka. Wtedy będziemy mieli w miarę, że tak powiem, temat ogarnięty. Co mi się tutaj tradycyjnie przestawiło. I zrobimy sobie te ujęcie jeszcze lekko w pionie. Dzisiaj robię obiektywem 85, więc też muszę tutaj solidnie się starać z tym miejscem. Ale jednocześnie pozwala nam to uzyskać fajną kompresję na zdjęciu. I przede wszystkim właśnie ta 85 nam fajnie wypełnia mniej więcej cały kadr.
Także coś takiego byśmy mieli. W sumie, że ci powiem, te leżaczki to teraz złapiemy. Zrobimy tak zwane ujęcie na ryj, nie? No to już można, no. Ale w sensie, wiesz, ale w sensie... No, ale w sensie na ryj, w sensie, wiesz jakim, nie? Ten paryzol w tle sobie zostawimy, bo fajnie robi. Tu jeszcze tak troszeczkę te leżaczki, o. Dobra, mamy tutaj teraz takie ujęcie, jak możecie widzieć, 45 stopni na front. W tle mamy fajne te leżaczki. O, to sobie troszeczkę damy jaśniej. Tak, godam. Pamiętajcie, żeby trzymać prosty horyzont, czyli żeby wszystkie linie w tle były fajnie na prosto. 85 nie ma z tym raczej problemu, z żadnymi dystorsjami i krzywiznami. I myślę, że to będzie takie bardzo dobre ujęcie. Właśnie jeszcze co do trybu ostrości, korzystam z AFS, żeby po prostu mi ten autofokus na ciągłym nie pompował. Poprawimy sobie troszeczkę polaryzację na przednią szybę i na boczno. O. Zrobimy sobie to jeszcze raz teraz to ujęcie. O. Dobra. Weryfikujcie sobie na bieżąco coś takiego jak ostrość, bo to jest dosyć istotne. Możemy sobie teraz go trochę przymknąć, zrobić jeszcze na trochę wyższej przysłonie, żeby trochę więcej było auta ostrego, bo 8.5 jednak ma ta kompresja swoja specyficzna. No i zrobimy tak. Dobra. I teraz się jeszcze raz upewnimy. No i teraz mamy więcej auta ostre. Okej, dobra, możemy lecieć dalej. Dobra, słuchajcie, zrobiło nam się już odpowiednio ciemno w tle. Robert za mną stoi, jak możecie go tam widzieć i go ledwo widać, także myślę, że to już jest ten moment, w którym możemy przejść na, jak widać tutaj, dodatkowe oświetlenie. Czekamy, aż nam się tutaj na ścianie lampki odpalą. Cadillac już ustawiony jest fajnie pod ścianą, taką ceglaną. Będziecie widzieć za chwilę na ujęciu z trochę innej strony. I teraz przede wszystkim będziemy malowanie światłem wykorzystywać, czyli lampą LEDową, takim LED stickiem, jak ja to zawsze wam godą. W tej sytuacji mamy Viltroxa K90. Będziemy po prostu obmalowywać całą sylwetkę samochodu. Tu teraz trzeba powiedzieć, dlaczego jest dzisiaj ubrany na czarno cały. Bo chociażby głupie buty, jak ja zawsze kiedyś w białych lotał, to po prostu auto odbijało światło, białe buty łapały i się robiły na podłodze takie duszki. Także starajcie się, jak będziecie chcieli robić malowanie światłem, obmalowywać samochód, żeby fajnie je podkreślić auto. Po prostu ubierzcie się jak najciemniej, żeby wam ubrania nie odbijały tych świateł i wtedy nie będzie was tych tak zwanych duchów na zdjęciach widać i będzie jak najbardziej perfekto. Także lecimy robić ujęcia już z dodatkowym oświetleniem i za chwilę widzimy się na innym ujęciu i będziecie widzieć gotowe efekty. Teraz mamy tutaj tak zwane malowanie światłem. Zobaczycie zaraz mniej więcej. Aparat na statywie mamy ustawiony oczywiście tak, żeby był dobrany. Samowyzwalacz na 10 sekund. Czekamy, aż się odliczy i możemy pomalować teraz auto całe. Najważniejsze jest to, żebyście zdążyli przejść i pomalować, tak powiem, całą powierzchnię samochodu. Że zaraz wam pokażę. Oczywiście będziecie widzieć gotowy mniej więcej film, raczej kadr, jak to wyszło z malowaniem światłem. No i słuchajcie, zrobimy sobie teraz jeszcze takie ujęcie malowania światłem w innym miejscu troszkę. Zaraz wam pokażę. Lampa nie musi być jakoś mega mocno. Robicie sobie tak, że go do 10 sekund samowyzwalacz. Ustawiacie sobie wszystko pod światło. Jak samowyzwalacz wam puści zdjęcie, no to sobie idziecie z lampą i obmalowujecie całe, tak powiem, auto. Pyk. I macie wtedy obmalowane. I oczywiście zaraz będziecie efekty widzieć, jak to wygląda na gotowym zdjęciu.
Dobra, słuchajcie, my z Robertem są już po sesji. Myślę, że zrobiliśmy takie sam sztosy za dzisiaj, że ja się aż boję to ściepnąć jutro rano na komputer. Czemu nie dzisiaj? Dzisiaj już nie, bo ja dzisiaj przyjdę do mnie da spać. Ale wstaję rano o 5-6 i wyda działu. Także mamy naprawdę, nie mamy tych zdjęć nie wiadomo jak dzisiaj dużo. Skupiliśmy się na tym, żeby te kilka zdjęć, co było, urwało jaja, jak to godomy. Cadillac się spisał. Jakby nie Robert i jego serce wkładane w całą ta robota przy tym aucie, to bych sobie mógł fotografować ptoszki cały czas. A tak, tu jest takim, powiedzmy, moim stałym punktem, jeśli chodzi o fotografię motoryzacyjną. Także mamy naprawdę dobrze zrobiony materiał. Efekty oczywiście, żeście widzieli podczas filmu, jak leciały. Mamy tego troszeczkę zrobione. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jak macie jakieś pytania dotyczące fotografii motoryzacyjnej, to oczywiście pytajcie w komentarzach. Jakbyście chcieli, żeby dograł jakiś dodatkowy materiał, też możecie pytać. No i tyle. Co? Było dobrze, Robert, chyba, nie? No to myślę, że efekty widzieliście, podobały wam się. Będą też wciepywane na Instagram, mój, od Roberta. Oczywiście link do Instagrama od Roberta i do jego Cadillaca będziecie mieli w filmie. Podczas filmu się pojawi i w opisie tego filmu. Także dzięki za obejrzenie, łapka w górę, subskrypcja i widzimy się za tydzień. Narka, trzymaj się, lecimy.